Witam wszystkich serdecznie ze Stegny. Dzisiaj przejdziemy się po tej miejscowości. Podczas spaceru zwrócimy większą uwagę budynkom drewnianym, których jest tutaj dość sporo. Przejdziemy też do części rekreacyjnej Stegny nad morzem, co jest chyba oczywistym celem spaceru, gdy się przebywa w tej miejscowości. Zaparkowaliśmy samochód na ulicy Kościuszki, idziemy pieszo i skręcamy w prawo w ulicę Gdańską. Już na początku naszego spaceru widzimy pierwszy budynek drewniany. Takie stare drewniane domy mieszkalne to piękna pamiątka zostawiona przez dawnych mieszkańców Stegny. Stegna to urokliwa nadmorska wioska położona na polskim wybrzeżu Bałtyku. Jej malownicza atmosfera przyciąga zarówno turystów szukających spokoju i kontaktu z przyrodą, jak i miłośników historii i kultury. Jednym z centralnych miejsc w Stegnie jest ulica Gdańska, pełna tradycyjnych domów i lokalnych sklepików. Zbliżenie na znak. Ciekawy parking z odholowaniem automatycznym. Idziemy ulicą Gdańską. Przed sobą widzimy dawny budynek stacji transformatorowej. We wczesnym średniowieczu przebiegał w rejonie wsi szlak handlowy w kierunku Królewca. Pierwsza wzmianka o Stegnie pochodzi z 1432 roku. Na terenie obecnej miejscowości znajdowały się wtedy dwie osady. Jedna nad brzegiem morza, a druga w okolicach dzisiejszego kościoła. Pod koniec wojny trzynastoletniej w 1465 roku przebywały tutaj delegacje polska, w której w składzie zasiadał m.in. Jan Długosz, oraz delegacja krzyżacka. Omawiano tutaj warunki drugiego pokoju toruńskiego. Doszliśmy do jednego z rond w Stegnie. Na rondzie jest jeszcze świąteczna choinka. Tuż za rondem skręcamy w ulicę Lipową. Doszliśmy do przystanku kolejowego Stegna Gdańska. Mamy tutaj wąskotorową kolej o szerokości toru 750 mm, łączącą miejscowości na Żuławach Wiślanych. Z uwagi na nieekonomiczność i brak zainteresowania została ona zlikwidowana w 1996 roku. Tabor wywieziono lub pocięto na złom, a linie i budynki zostały zdewastowane. Dopiero po 8 latach przerwy na szlak wąskotorówki powróciły pociągi obsługiwane przez Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych. Obecnie znów kolej wąskotorowa przewozi podróżnych wzdłuż bursztynowego wybrzeża. Jest ona świetną okazją do poznania Żuław i Mierzei Wiślanej z nietypowej perspektywy. Z ulicy Lipowej skręcamy w prawo w ulicę Powstańców Warszawy, jednak po chwili zawracamy i idziemy tą ulicą aż do ulicy Jagiełły. W Stegnie, urokliwej wiosce nad Bałtykiem, architektura drewniana stanowi nieodłączny element krajobrazu, wprowadzając do miejscowości niepowtarzalny klimat i charakter. Przechadzając się tutaj, można napotkać wiele starannie zachowanych drewnianych domów, które stanowią świadectwo bogatej historii tego regionu. Stare drewniane domy w Stegnie zachwycają swoją tradycyjną budową i unikalnym detalem. Te historyczne rezydencje nie tylko przyciągają wzrok, ale również opowiadają fascynującą historię życia nadmorskiej społeczności.
Podczas spaceru w Stegnie warto zwrócić uwagę na detale architektoniczne, takie jak stolarka okienna, tradycyjne drewniane drzwi czy starannie wykonane zdobienia elewacyjne. Te elementy są nie tylko pięknem samym w sobie, ale także świadectwem umiejętności lokalnych rzemieślników, którzy dbają o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Drewniane domy w Stegnie przyciągają nie tylko turystów, ale także miłośników historii i architektury. To miejsce, gdzie współczesność splata się z tradycją, tworząc niepowtarzalny pejzaż, który przypomina o bogatej przeszłości tego urokliwego nadmorskiego zakątka. Skręcamy w ulicę Jagiełły i idziemy nią, a następnie idziemy ulicą Lipową w stronę dzielnicy wypoczynkowej Stegna Campingi. Już od pewnego czasu idziemy przez dzielnicę wypoczynkową. Dzielnica wypoczynkowa w Stegnie to oaza spokoju i relaksu. Oferuje różnorodne formy zakwaterowania, od malowniczych pensjonatów po nowoczesne apartamenty. To idealne miejsce dla tych, którzy pragną oderwać się od miejskiego zgiełku i cieszyć się bliskością natury. Doszliśmy do pomnika Wieloryba, który wita turystów przybywających nad morze w Stegnie. Pomnik ten powstał w 2019 roku i upamiętnia prawdziwego wieloryba, którego ciało pojawiło się na plaży w Stegnie 22 sierpnia 2015 roku. Obecnie ta figura wieloryba jest znakiem rozpoznawczym miejscowości. Idziemy w kierunku plaży i morza. Zanim dojdziemy do plaży, musimy przejść wśród budynków oferujących głównie usługi gastronomiczne.
Z prawej strony znajduje się bulwar radiowej Jedynki. Został on odsłonięty 12 lipca 2009 roku. Rozpościera się z niego piękny widok na Zatokę Gdańską. Na bulwarze ustawione są ławeczki poświęcone audycjom programu Pierwszego Polskiego Radia. Nie jest on długi, warto się jednak nim przejść. Stegna to także miejscowość otwarta na morze. Przeźroczyste, błękitne fale Bałtyku przyciągają plażowiczów i miłośników sportów wodnych. Plaża w Stegnie jest szeroka i piaszczysta, stanowiąc doskonałe miejsce do opalania i rodzinnych spacerów brzegiem morza. Jeszcze chwilę spędzimy na samej plaży nad brzegiem morza. Po pobycie na plaży wracamy się z powrotem do Stegny, pójdziemy jednak nieco inną drogą. Od pomnika Wieloryba do Stegny idziemy ulicą Morską. I już jesteśmy w Stegnie z powrotem. Idziemy dalej prosto aż do przystanku kolejowego Stegna Morska. To właśnie jest ten przystanek kolei wąskotorowej Stegna Morska. Jest to kolejny przystanek tej samej kolei wąskotorowej w Stegnie, który już widzieliśmy wcześniej na tym filmie. Dochodzimy do ronda. Tutaj oczywiście też widzimy stare drewniane budynki. Tuż za rogiem znajduje się kościół. Według źródeł z 1465 roku w tym miejscu stał kościół gotycki, w którym były prowadzone rokowania polsko-krzyżackie, o których to rokowaniach wspomniałem już w tym filmie wcześniej. Niestety do dzisiaj o tym kościele nie zachowały się żadne informacje. Obecny barokowy kościół, który widzimy, został wybudowany w 1681 roku.
Warto wejść do jego środka, gdy jest taka możliwość, i obejrzeć jego wyposażenie w środku. Stegna to wieś, która zjednuje sobie serca odwiedzających swoją urodą, historią i gościnnością mieszkańców. Dla tych, którzy szukają wypoczynku nad Bałtykiem w atmosferze spokoju i tradycji, Stegna jest idealnym miejscem do odkrywania uroków polskiego wybrzeża. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, dania kciuka w górę i komentarza. Do zobaczenia.